Doszliśmy już do części, gdzie zajmiemy się modułami radiowymi. Przyrząd jest do góry nogami. Tu mamy dostęp do tych modułów. On jest od spodu urządzenia. Tu mamy głośnik. Tu kawałeczek obok, zaraz pokażę. Jest sprzęgacz na wejściu, który jednym torem daje sygnał do częstotliwościomierza, drugim daje sygnał do miernika mocy. Tutaj jest z drugiej strony pod pokrywką układ elektroniczny służący do pomiaru mocy. Ten tłumik 20 dB 50 ohm robi jako obciążenie. To jest na dużym radiatorze tutaj przykręcony. Także to jest podstawowy element zabezpieczający i idzie to później do programowanego, przełączanego tłumika 20 do 100 dB. Te elementy, ten element na pewno działa, ten działa, nie wiem jak z tłumikiem regulowanym, to będziemy musieli sprawdzić. A no najważniejsze, co mamy pod tą pokrywką, moduły. Tu już śrubki poodkręcałem i widzicie 5 modułów. Modulator FM, dekada do syntezy, synteza UHF, output unit, czyli zespół wyjściowy, który prawdopodobnie coś źle działa, i dodatkowy moduł dupleksu do pomiarów urządzeń dupleksowych. To jest moduł opcjonalny. Tych oczywiście napisów nie ma, to są karteczki, które ja tutaj przed filmem dla siebie nakręciłem. No i cóż, te wszystkie moduły trzeba będzie wyjąć, przejrzeć, zobaczyć, czy nie ma jakichś uszkodzeń na ścieżkach, w innych miejscach, powymieniać kondensatory. Zacznę od modułu output i FM modulatora. Te dwa będę najpierw sprawdzał, potem to złożę, spróbuję uruchomić. No i też odłączę ten tłumik i pod przyrządy sobie go na zewnątrz podłączę i zobaczymy, czy tłumienie ma takie jak trzeba, czy nie. I wypinamy wszystkie złącza. Oczywiście trzeba sobie zrobić dokumentację co najmniej zdjęciową, żeby wiedzieć, gdzie co było podłączone. Ja robię film, więc dodatkowo będzie na filmie to wszystko. Wszystkie odpięliśmy, które... Tak, wszystkie odpięliśmy. No i dobrze, i możemy po kolei... Widzicie, te moduły raz, dwa się bezproblemowo wyjmują. No i trzeba będzie je wszystkie przejrzeć. W tych dwóch, co powiedziałem, zacznę wymieniać kondensatory. Tu w tym jednym module kabelek jest od zewnętrznej strony podczepiony. Płytki są lekko zakurzone. No i dupleks wyciągamy. No i sprzęt mamy rozbrojony. Od spodu widać płytki. Kilka układów do adresacji. Złącze, które jest do właśnie tłumika, z tego co tutaj się orientuję. Chociaż pewności nie mam, bo aż tak dokładnie schematu nie przeglądałem. Tu mamy kabelek przy tłumiku, który bardzo luźno przy tym tłumiku siedział. No ale chyba nic się tam nie dzieje. Tłumik będziemy mogli zdemontować. Spróbujemy to teraz zrobić. Ze złączami musimy uważać, żeby ich nie uszkodzić, no bo to są dosyć istotne elementy, aczkolwiek łatwe w zastąpieniu. Półsztywne przewody z końcówkami SMA, zwłaszcza do tak niskich częstotliwości jak 1 GHz, są bez problemu dostępne. To, że byłyby tutaj powiedzmy trochę dłuższe i tak dalej, czy krótsze, w zależności jakie byśmy mieli, no myślę, że aż tak bardzo by nie wpłynęły. No i kończymy już.
No teraz musimy odłączyć przewód, który jest tutaj do tłumika, ale on jest po drugiej stronie, więc trzeba przyrząd przekręcić troszeczkę na bok. Mam nadzieję, że nic tu się nie rozleci. No pewnie teraz nie będzie nic widać. I tu mamy od drugiej strony złącze. No i mamy tłumik odłączony. Będzie można posprawdzać, co i jak z nim się dzieje. Także nasz przyrząd robi się coraz bardziej pusty. A pokażę jeszcze z drugiej strony. Tu jest druga strona. Tu jest płyta rozdzielcza. Tu jest moduł sterowania monitorem. Tu widać, że mamy to strasznie brudne, zakurzone, więc wszystko wyczyścimy. I w następnym etapie jeszcze wezmę się za demontaż przedniego panelu i zajęcie się klawiaturą. I po kolei będę pokazywał moduły, które właśnie wymontowałem. I przyszła kolej, tak jak zapowiadałem, na moduł output. Moduł ten nie wyrzucał błędów, ale jednak pamiętajmy o tym, że nie zawsze, jeżeli nie ma błędów, oznacza to, że dany moduł do końca pracuje prawidłowo. Jednak błędy nie dotyczą sprawdzenia całości urządzenia i każdego modułu. Są to pewne elementy sprawdzane. No i pewne uszkodzenia mogą powodować brak działania takiego modułu, całego urządzenia, a błędy nie będą zgłaszane. Także bierzemy się za moduł. Już go wstępnie otworzyłem. Pokrywka. Tutaj elementy ekranujące. I tak wygląda ten moduł w środku. Składa się z 3 płytek. Tutaj mamy generator 433 MB na bazie syntezy. Tu mamy mieszacz, kolejny mieszacz, tłumik. Ogólnie moduł bierze udział zarówno przy teście nadajnika i odbiornika. Jeżeli testujemy odbiornik, moduł ten służy jako wzmacniacz, regulator poziomu, a w przypadku częstotliwości między 0,4 a 125 MB tutaj dochodzi w tej części do mieszania sygnału z osobnego generatora i ten sygnał jest podawany, bo z syntezy wychodzi sygnał od 125 MB do 999 MB. Niższy sygnał uzyskiwany jest właśnie na tej płytce w procesie mieszania odpowiednich sygnałów. W drugą stronę następuje mieszanie i wytwarzanie pośredniej 450 kHz. Także tak mniej więcej wygląda funkcjonowanie tego modułu. No trzeba oczywiście się tutaj przyjrzeć. Jak widać, tutaj kondensatorów za dużo nie ma. Są 5 sztuk. Patrząc na schemat, coś tu jest, gdzieś jakiś jest błąd, bo kondensatory 220 i 100 mikro są zamienione miejscami według schematu. Ten powinien być tu, a ten tu, no ale pytanie, czy to jest taki błąd, czy coś innego. Tu już pewnie widać, że coś jest ciemnego, więc przyjrzyjmy się temu dokładniej. No i tutaj mamy coś nie tak. Ja już to sprawdziłem. Tutaj to jest ścieżka, którą widzimy. Ta malutka to jest ścieżka zasilająca minus 15 V. To co tutaj jest, to jest minus 15 V. Ona idzie, tu idzie pod tym rezystorem 2,7 kg. No i idzie dalej. Zresztą nawet mamy oznaczone. Idzie dalej do zasilania tam kolejnej części układu. No widzimy, że ta ścieżka jest w pewien sposób skorodowana. Czy to wynikało z jakiegoś wycieku z kondensatora? Bardzo możliwe. Ten rezystor jest bardzo mocno tutaj zanieczyszczony. Przejście na tej ścieżce jest. Napięcie 15 V pojawia się tam, gdzie trzeba. Ten element tutaj, ten rezystor i cały ten układ to jest ostatni etap wzmacniacza IF, czyli pośredniej częstotliwości do płytki IF, który powoduje demodulację sygnału, sprawdzanie w przypadku modulacji amplitudy, częstotliwości, fazy. No jak w zwykłym odbiorniku radiowym, co to jest pośrednia częstotliwość i czemu służy, to wiemy. Także tutaj będzie pierwsza rzecz, którą będę chciał się zająć, czyli oczyszczenie tej ścieżki, oczywiście wyrzucenie wszystkich kondensatorów i oczyszczenie
całość tutaj tego fragmentu, który tak wygląda troszeczkę nieciekawie. Bardzo możliwe, że jest to wina tych kondensatorów. Także mamy tutaj troszkę precyzyjnej pracy. Oczywiście poza kamerą takich rzeczy tutaj nie będę robił, bo wymaga to trochę precyzji. A jeżeli ktoś się podejmuje, no to rozumiem, że ma pojęcie o pracy z urządzeniami elektronicznymi, z płytkami, lutowaniem itd., bo bez tego no to raczej nie warto się zabierać do czegoś takiego. Także to jest pierwsza płytka, tak jak wcześniej wspominałem, którą będę robił. Następną płytką będzie modulator FM. I leży już przed nami moduł FM modulator, czyli modulatora FM. Zajrzyjmy do środka. To jest moduł, który zgłasza cały czas błędy. W związku z niefunkcjonowaniem tego modułu prawdopodobnie nie działa tor nadawczy w generatorze, czyli nie możemy sprawdzać odbiornika. No i zerknijmy, jak to wygląda w środku. W środku mamy 3 płytki. Montaż bardzo klasyczny. Ta jest tu już przeze mnie odkręcona wcześniej, to już tu zaglądałem, także. Natomiast czego widzimy najwięcej tutaj? No, widzimy tutaj najwięcej tych sławetnych kondensatorów 10 mikro, które najbardziej się uszkadzają. No jest ich tutaj bardzo dużo, są też inne kondensatory. No i już widzimy, że tutaj będziemy mieli sporo pracy. Jest tego bardzo dużo i bardzo dużo tych elementów będziemy musieli wymienić. No jak widzimy, tę płytkę trzeba będzie też troszeczkę oczyścić, aczkolwiek to nie są zanieczyszczenia tutaj. Ona jest zalana jakimś dodatkowym lakierem i to są po prostu pęcherzyki powietrza, także tu nie ma się co obawiać, że to co widzimy to jest coś strasznego. No tutaj co widać, jest to możliwe, że są to już wycieki z tych kondensatorów. Tak to mniej więcej wygląda, bardzo możliwe jednak, tak. Przy każdym coś tutaj mamy, teraz te 10 mikro zobaczmy. No jest ich tutaj bardzo, bardzo dużo. Gdzieniegdzie są blisko siebie. Na każdej z tych płytek, jaką tutaj mamy, te kondensatory są. O, widać takie plamy. To wszystko wskazuje jednak na te kondensatorki. Więc tutaj będziemy musieli wszystko wymienić, jeżeli chodzi o kondensatory elektroliczne SMD. Jest tego bardzo dużo. Czeka nas mnóstwo pracy, precyzji. Mam nadzieję, że nic więcej nie uszkodzę tutaj. Te płytki są osobno montowane do głównej płyty, więc każdą z nich można wyjąć. I ja też tak zrobię. I będę wtedy każdą osobno tutaj czyścił, wymieniał kondensatory i przywracał do stanu użyteczności. Output moduł i FM. Nie działa jeszcze, zgłasza też generator A. Zobaczymy, czy tam nie trzeba będzie też zajrzeć. I to są pierwsze moduły, od których pracę będziemy zaczynali. Kolejnym elementem, o którego stan się obawiałem, jest ten programowany, przełączany tłumik 20 do 100 dB, 2 człony 20-30, 30-20. Różnica taka, że 2 człony są zwarte bez zasilania, a 2 rozwarte, czyli w tym układzie tłumik ma bez zasilenia ma 50 dB tłumienia. Tak to zostało tutaj skonstruowane. Być może po to, żeby równomiernie obciążyć te przekaźniki. Sprawdziłem ten moduł w układzie VNA. No i przejście jest praktycznie idealne w całym zakresie. Wszystkie te przekaźniki, te cewki, elektromagnesy tak naprawdę, bo to nie są przekaźniki, to są cewki elektromagnesów, które przełączają odpowiednie styki na płytce. Nie będę tego rozbierał, bo jeżeli działa, to lepiej nie zaglądać, bo można tylko popsuć. One działają. Przełącznik, który tutaj zmienia kierunek przechodzenia sygnału z jednej płytki na drugą, też działa. Także całe szczęście ten element funkcjonuje prawidłowo. SWR ma na poziomie 1.13, także bardzo dobry. Nie mamy się do czego tutaj przyczepić i z tego się cieszę, że on tutaj zadziałał. To tyle w tym filmie, w którym pokazałem już rozebranie urządzenia, kilka modułów
co będziemy z nich robić. W następnej części, która pewnie za jakiś czas się pojawi, będę chciał przedstawić wyniki prac, czyli już te moduły, w których wymieniłem te elementy, które oczyściłem i prawdopodobnie w tej części będę chciał też uruchomić wstępnie to urządzenie po dokonanych naprawach. Także dziękuję za uwagę, zapraszam do komentowania, zadawania pytań, lajkowania, subskrybowania kanału i oglądania kolejnych filmów, jakie u mnie na kanale się pojawiają. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.